Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Beata i witam Was serdecznie na kanale Keto Travelers. W dzisiejszym odcinku nieco inne treści, bardziej kempingowe. Takie odcinki również pojawiają się na naszym kanale, więc dzisiaj będzie o naszym nowym namiocie. Nie macie flashbacków. Miałyśmy już odcinek Nowy Namiot, No, ale to było za 2 lata temu. Tak, to był zupełnie inny namiot. Jeżeli nie interesują Was takie treści, wyłączcie, przełączcie, a jeżeli chcecie posłuchać, no to zapraszamy. To będzie mini review naszego nowego namiotu Berghaus 400R z sypialnią Nightfall. O tym opowiemy, który jest trochę ściemą, ale opowiemy to troszkę później. Mini review, powiemy dlaczego zmieniłyśmy namiot, co jest fajnego w tym namiocie, co nam się nie do końca podoba. Troszkę go porównamy do poprzedniego namiotu również. Także zapraszamy. Zapraszamy. Więc tak, zacznę od tego, póki tutaj siedzimy. Generalnie ten odcinek miałyśmy nagrać już na poprzednim kempingu, ale byłyśmy z koleżanką, nie bardzo się jakby udało, więc... No ale mamy więcej doświadczenia. Tak, bo mamy... ostatnio był nasz pierwszy wyjazd, teraz jest drugi. Teraz jest drugi wyjazd już z tym namiotem, a więc jest to kolejne doświadczenie z tym namiotem. Dlaczego zmieniłyśmy namiot? Bo Beata chciała. No więc tak. Tak, ja chciałam zmienić namiot, ale dlaczego? Tamten namiot był fajny, miał niższą cenę, miał kilka fajnych rzeczy, które mi się podobały, ale po pewnym czasie użytkowania go, przypomnę, że to był Midwood, Coleman Midwood, po pewnym czasie użytkowania go wyszły jakby jego takie niedociągnięcia. Głównym minusem tego namiotu był jego kształt i sposób rozkładania. To był namiot, który miał rozkładanie, jego konstrukcja była oparta na Tyczkach. stelaż z fiberglassu. I w zasadzie to byłyśmy raz na kempingu, gdzie naprawdę mocno wiało Ale na klifach. wybrałyśmy się na klify, nad morze. Z namiotem, który ma prawie tam 2 metry wysokości, więc prawie chciało nam go tam zwiać. Musiałyśmy go przywiązać do samochodu, a i tak prawie nam odleciał. No i później na każdym kolejnym kempingu ja znajdowałam jakąś tam tyczkę, pęknięty stelaż. Czy ja myślę, że to było tak, że jak żeśmy wróciły z tych klifów, to Beata go naprawiła i po prostu nie zauważyła, że inne są też pęknięte. No i pojechałyśmy drugi raz na kemping, no to pękła nam jeszcze jedna i stąd się to wzięło. No może już ich konstrukcja się naruszyła, może ja nie zauważyłam, nie wiem. No ale to nie miało być o tamtym namiocie, tak? Tak, ale to było głównym powodem, dlaczego zmieniłyśmy na namiot, który jest pompowanym namiotem. Tak? Oczywiście tamten namiot był również namiotem ze względu na konstrukcję. Trzeba było go rozkładać w 2 osoby. Ja Wam w międzyczasie puszczę, jak my teraz siedzimy i gadamy, to ja Wam puszczę, jak rozkładam ten namiot, czyli Berghaus 400R. I ten namiot ja jestem w stanie rozłożyć samodzielnie, kompletnie sama i zajmuje mi to, jak się super jakoś nie śpieszę, około 15 minut. Oczywiście dociągnięcie później wszystkich, rozpięcie wszystkich linek, dociągnięcie, poprawienie, no to ze wszystkim pewnie zajmuje to około 20 minut. Tak? Gdybym się mocno śpieszyła, no to tam te 15 minut, ale nie przyjeżdżamy na zawody rozkładania namiotów, więc na spokojnie 20 minut jedna osoba jest w stanie rozłożyć taki namiot. Więc to było głównym takim powodem i to jest mega plus tego namiotu. No i jeszcze jak my szukałyśmy namiotu, no to jak wiecie, wyjeżdżamy z naszymi kotami. Jak widzicie, jeden jest tutaj. Więc jeżeli macie jakieś małe zwierzątka, małe pieski i nie chcecie, żeby wyszły Wam z namiotu, no to my szukałyśmy takiego z scaloną podłogą. Ten ma scaloną podłogę. Oj, strasznie wieje. Jest scalona podłoga, nie można z niego wyjść, można go tak zapiąć, że nie ma żadnych dziur, co jest bardzo dużym plusem. Tamtego naszego poprzedniego też było plusem, ale tamten miał trochę inne rozwiązania z suwakami. Ten ma o wiele lepsze rozwiązania z suwakami, więc nasze koty nie są w stanie wyjść. Jeśli chodzi o wielkość, ten namiot jest całkiem spory, jest o wiele większy niż ten Coleman poprzedni. Ma więcej miejsca, ponieważ on jest taki ścięty z przodu, więc mamy jeszcze miejsce na to, żeby postawić kocie miski, kocią kuwetę. Oczywiście ja rozumiem, że ludzie nie wyjeżdżają z kotami, my Wam mówimy pod naszym kątem,
ale macie o wiele więcej miejsca, żeby zapakować sobie, Myślę, że wezmę kamerę postawić, i pokażę. Jak mówisz o tak, tym, to ja pokażę. żeby postawić sobie inne rzeczy. Macie miejsce do przechowywania, tak? Ponieważ tutaj nam się mieści mały stolik, chociaż mamy też większy, więc ten większy stolik by się zmieścił. Mieszczą się 2 krzesełka. Jak byłyśmy tydzień temu z koleżanką na kempingu, to koleżanka jeszcze siedziała z nami, więc 3 osoby komfortowo mogą siedzieć w tym namiocie. Gdzie widzicie, mamy kuwetę, mamy miski dla kotów, piasek dla kotów, więc to wszystko się tutaj spokojnie mieści w tym skosie, w tej przestrzeni dziennej. Moim zdaniem on jest bardzo duży i bardzo fajny. Warto jeszcze dodać, że porównując do tego poprzedniego namiotu, to na przykład ta podłoga tutaj, to jest taki kocyk z Lidla, on kosztował nas 10 funtów, mamy go wiele, wiele lat, świetnie się sprawdza. I w poprzednim namiocie ten kocyk zajmował całą tą część jakby dzienną, tak? Gdzie tutaj, widzicie jaka jest różnica, tu jest 50 cm jeszcze około, więc my sobie tutaj trzymamy buty, więc to jest dodatkowe miejsce ponad ten kocyk. I tam namiot kończył się ścianą, o tutaj gdzie będzie moja noga, to tu w tym miejscu była ściana i zamknięcie. Natomiast ten namiot ze względu na jego kształt taki bardziej tunelowy, tu jest po prostu skos, w tym miejscu, tam gdzie jest siatka jest skos. I tutaj mamy dodatkowy prawie metr, no pewnie z 80 cm spokojnie. Więc to, co Kinga powiedziała, to wszystko my sobie tutaj upychamy ładnie. Więc równie dobrze, jak Wy na przykład jeździcie na kempingi, to macie miejsce, żeby postawić jakąś szafkę, trzymać jedzenie. Bardzo dużo miejsca jest takiego, no macie 80 cm do przechowywania, no bo tam nie da się usiąść, ponieważ jest skos, ale macie bardzo fajne miejsce do przechowywania przy tym skosie, tak? Które rzeczy Wam się nie walają po środku, macie miejsce, żeby sobie postawić i w ogóle Wam to nie przeszkadza. Okna, oczywiście, tutaj mamy wywietrzniki, to już przejdziemy gładko do takiego review namiotu, więc tutaj mamy wywietrzniki. Okna, każde mają zasłonki, można je zaczepić. Czekajcie, było dobrze widać? Nie będzie widać z tej strony. Tu będzie widać, tu są takie zaczepy. Tu też okno. Ja od razu powiem, że to jest taki trochę też minus tego namiotu, bo fajnie by było, gdyby z tej strony również było otwierane. Byłoby to bardziej funkcjonalne i jakby to na przykład była siatka. Ten namiot ma... Tak, bo musicie postawić tak namiot, żeby sobie zaplanować to jedyne wyjście Tak. boczne. Więc no, musicie tak postawić namiot, żeby dobrze Wam wychodziło z boku. Tak, my dzisiaj jesteśmy na polu, na którym jest trochę spadków, dziur, no i musiałyśmy to mocno przemyśleć i manewrować materacem w sypialni, żebyśmy dobrze spały. Po drugiej stronie tego okna plastikowego jest właśnie taka siatka zapinana. Te zamki są stosunkowo ciche, porównując do zamków z poprzedniego namiotu. I tutaj nad głównym wyjściem macie taki pompowany daszek. Ten daszek, tak, jest pompowany daszek. On ma taki typowy zaworek, jest inny niż główna ta. Jeśli chodzi o ten Miałam namiot... powiedzieć o progu. Zaraz, tak, bo jestem już w tym miejscu. Czekajcie. Jest jeszcze drugie wyjście z namiotu. Muszę przesunąć to krzesło, żebyście widzieli. Więc tu jest oczywiście kolejne okno, kolejny wywietrznik. Tutaj mamy drugie wyjście. To jest takie bardzo, bardzo duże wyjście, ale to wyjście jest tylko dobre na pogodę. Na dobrą pogodę. Na dobrą pogodę, ponieważ przy złej pogodzie, ze względu na kształt namiotu, jeżeli otworzycie, to będzie Wam po prostu kapała woda do środka. Tu są dodatkowe linki po drugiej stronie. Czekajcie, wyjdę szybko i Wam pokażę. Więc ten namiot, on ma... Ponieważ on ma taki kształt, więc tak jak powiedziałam, jeżeli otworzycie tamtą część, no to Wam nakapie. Tutaj nad wyjściem jest daszek, więc jesteście troszkę bardziej chronieni. Ten daszek można, jeżeli dokupicie sobie dodatkowe takie tyczki, to można spokojnie go rozstawić i dodatkowo przypiąć. My na razie nie czujemy takiej potrzeby, więc my tego nie robimy. Podłoga. Nam właśnie zależało na tym, żeby, jak Kinga wspomniała, żeby móc zapiąć namiot całkowicie, więc tutaj podłoga jest spięta stropikiem. W tym namiocie jest opcja wyjścia na kable, na prąd. Wyjście na prąd jest tylko z tej strony, z tego co widzę. A cała konstrukcja opiera się na takich beamach, na takich
pompowanych dużych, no nie wiem jak to nazwać, pompowanych przestrzeniach, które utrzymują konstrukcję. Pompowanych balonach. Takich balonach. One są, ja nie wiem jak to się nazywa po polsku, pewnie jest jakaś profesjonalna nazwa. Ale my nie jesteśmy profesjonalistami. No nie. To jest bardzo solidne. To jest na tyle solidne, że możecie się tego przytrzymać spokojnie na jednej nodze, stanąć, ubrać buty i tak dalej. Komora jest podwieszona na takich haczykach w ten sposób. My jej nie składamy. Ja to chyba zapnę, co? Skoro wieje. Nie, z Gretku, później pójdziemy na spacerek. Teraz siedzimy w namiocie. A tam z Gretka chodzi. Dobra. Więc jak pokazuję Wam tą sypialnię, ja Wam nie pokażę w środku, bo tu nie ma co pokazywać. Oczywiście jest taka przedziałka po środku, którą my standardowo wyciągamy, ponieważ jej nie potrzebujemy. To jest teoretycznie 4-osobowy namiot. Ale dla 4 osób to jest za małe. Nie, namiot. ja uważam, że to jest bardzo fajny, komfortowy namiot dla 2 osób, dla 4 to dla mnie byłoby tutaj za ciasno. Może 1-2 noce dałoby radę, ale na No, tygodniowy spałyśmy we wyjazd. 4 w jedno 4-osobowym namiocie i to było na jedną noc. Więc Tak, na 1 noc daje radę. No i o czym warto wspomnieć? Słuchajcie, O sypialni. sypialnia, ona jest takie ze znaczkiem Nightfall. Dlaczego powiedziałam, że to jest ściema? No owszem, ona jest czarna, ale w środku, ja nie wiem, czy to będzie widać, a w dzień, jak już jest słońce, to tu wcale nie jest aż tak ciemno, tak? Więc tu jest stosunkowo jasno. Może jest ciemniej niż w normalnym namiocie, no bo jest ciemna ta sypialnia. Natomiast to jest tylko i wyłącznie czarna szmatka, nic więcej. I w porównaniu do poprzedniego namiotu, ja uważam, że to jest taki trochę fake, bo większym problemem jest to, że ten namiot się po prostu nagrzewa, jak tylko się pojawi słońce. I w poprzednim namiocie ta część nad sypialnią, o tutaj, ta część nad sypialnią, ona miała dodatkowo Była taka taką... podgumowana, czarna, jakby część na namiocie, co było bardzo fajne, ponieważ słuchajcie, naprawdę to było super pod tym kątem, że rano się budziliście i nie wiedzieliście, czy jest rano, czy jeszcze jest noc, bo było tak ciemno. Tak, było zdecydowanie ciemniej. I lepsza temperatury. izolacja była Tak. od tego, bo spałyśmy w tamtym namiocie w pełnym słońcu też i nie było gorąco. Wychodziło się tu do przedsionka, do tej części dziennej i tu było gorąco, ale w sypialni było no naprawdę kilka stopni na pewno mniej. A Tak. tutaj nie macie tej ochrony przed słońcem, więc nie wiem dlaczego nazwali tak tą sypialnię, ponieważ ona jest tylko ciemniejsza, ale nie daje to tej ochrony przed tym słońcem. Jak macie namiot w pełnym słońcu, to budzi Was o 5 rano słońce i upał. Więc to jest różnica pomiędzy tymi 2 namiotami. To jest taka diametralna różnica i to jest duża różnica na minus tego konkretnego namiotu. Oczywiście on ma wiele plusów. Kolejny minus tego namiotu jest znowu, owszem, zależało nam na tej podłodze tutaj łączonej, ale ponieważ ona się nie opuszcza, no to jeżeli macie wózek, jeżeli macie osobę na wózku inwalidzkim, no wjechanie tutaj praktycznie jest niemożliwe, a u nas myśmy się przyzwyczaiły w stosunku do tego poprzedniego namiotu, tak mocno się przyzwyczaiłyśmy, że tamta podłoga się opuszczała na płasko, że ja tutaj się kilka razy potknęłam, raz się naprawdę potknęłam tak, że prawie bym tutaj orła wywinęła, więc trzeba mocniej podnosić nogę, trzeba się przyzwyczaić grubo, że podnosi się nogę. Schowki, kieszonki, tak, są jakieś schowki tam w środku. Takie Mamy standardowe. Standardowo. Tutaj jest kilka fajnych schowków, to ja Wam pokażę. My tam za dużo w nim nie mamy, ale tu jest taka, można ją zdjąć całkowicie. Tutaj jest to przyczepione na takich gumkach. Można sobie tutaj coś upchnąć, oczywiście takiego pod ręką, żeby nie ciągle do tego boksa nie zaglądać naszego jedzeniowego. Jest kilka takich siateczek, my też tu trzymamy różne rzeczy, które chcemy, żeby były pod ręką. Na powieszenie jakiejś lampki jest jeden uchwyt tutaj, a w środku też chyba jest jakiś taki haczyk. Jeśli chodzi o jakieś naprawy, no to można rozsunąć to i dostać się do tego bima i go na przykład naprawić, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jeśli chodzi ogólnie o wykończenie i wykonanie tego namiotu, to jest całkiem fajne. No, ja sobie założę okulary, bo nie wiem, co Wam tu pokazuję. Każdy szef, tego nie widać, o, teraz będzie widać. Te szwy są dodatkowo
zaimpregnowane, to jest taka taśma, którą się kładzie na szwy, żeby to nie przeciekało. Namiot ma 6000 wodoodporności. Ostatnio jak byłyśmy, to lało i ta woda się trochę kondensowała na suficie, ale nie spadała na dół. Było mokro, także jak się dotknęło oczywiście sufitu, to było mokro, ale podłogę miałyśmy suchą, więc to nie kapało. To oczywiście jak zawiał wiatr, no to tam spadło parę kropel, ale to nie było tak, że było to nie do przyjęcia. A naprawdę lało ostatnio, jak byłyśmy na tym kempingu, więc myślę, że jest spoko. Ogólnie moim zdaniem, tak podsumowując już, namiot jest bardzo fajny. Ma oczywiście swoje plusy i minusy, ale no moim zdaniem nie znajdziecie takiego idealnego. Musicie dopasować do swoich potrzeb. Dla nas ten namiot jest spoko. Duży minus ta sypialnia. Ale mówię, no my wyjeżdżamy sobie tylko czasem po prostu pod namiot jako jedna z form podróży naszych i moim zdaniem jest to bardzo fajny namiot. Bardzo fajnie, że Beata może go sama rozkładać, ponieważ jak wyjeżdżamy z kotami, to Sorry, bo ja w tle tu usiłuję ściągnąć kota z mojego siedzenia, żeby położyć z powrotem, położyć nas na stoliku. Chciałam tu usiąść, dołączyć sukienki. tak, więc podsumowując, namiot jest fajny. Fajne jest to, że można, Beata może go sama rozłożyć. Ja w tym czasie mogę, jak na przykład wyjeżdżamy z kotami, zająć się kotami, mogę w tym czasie zająć się innymi rzeczami, jak rozkładanie krzesełek czy stolika i przenoszenie rzeczy, więc to jest fajne. To jest fajne moim zdaniem, bo ten poprzedni namiot musiałyśmy rozkładać we dwie i wymagał więcej pracy, tak jakby przy rozkładaniu. Oczywiście też przy składaniu Beata go składa też sama, ja jej pomagam wyciągać śledzie i tyle. A kolejnym powodem może, dlaczego też zmieniłyśmy namiot, no bo chciałam, bo jak byłyśmy... Bo chciała, to jest główny powód, bo chciała. Dobrze, ten poprzedni namiot kupiłyśmy, on był po prostu tańszy. Wtedy ceny namiotów i ceny poprzednich modeli tego konkretnego namiotu, bo ja już polowałam na ten namiot długo. Ja już patrzyłam na ten namiot, jak on był w wersji 4.0 bez ciemnej sypialni. Potem wyszła jego wersja 4.1 z ciemną sypialnią, a to jest najnowsza wersja tego namiotu. On ma oznaczenie 400. Więc tylko no tam kilka lat wstecz, kiedy kupowałyśmy tego Colemana, no to namioty dmuchane były mega drogie, więc za połowę ceny kupiłyśmy tego na zwykłym stelażu. Ja chciałam wtedy dmuchany. Tak, a ja chciałam trochę zaoszczędzić. Teraz mogę powiedzieć, a nie mówiła? Natomiast mi się udało może ze 2 razy perfekcyjnie rozbić ten namiot na stelażu. Zobaczymy, bo ja teraz rozbiłam za drugim razem, ten namiot rozbiłam lepiej niż za pierwszym razem. Więc mam nadzieję, że Lepiej znowu jest naciągnięte, lepiej tak, jest ale ostatnio jak naciągnięty. rozkładałyśmy ten namiot, to zaczęło padać, więc Beata się spieszyła, nie Tak. ponaciągała go, dopiero potem poprawiałaś, więc... Tak, dlatego też go nie nagrywałyśmy tamtego, bo miałyśmy bardzo słabą pogodę, plus jeszcze byłyśmy z kimś na wyjeździe, więc nie dało rady nagrać tego. Ogólnie rzecz biorąc namiot na plus, oprócz ściemy z sypialnią. Tak, No to jest ściema, dla nas to jest ściema ze względu na to, że w poprzednim namiocie miałyśmy faktycznie ciemną sypialnię, która miała bardzo dobrą izolację. Ta sypialnia nie ma izolacji, ona jest po prostu czarna. Tam ten materiał w środku, na zewnątrz wszystko jest tak jak cała reszta. To moje podsumowanie. Teraz Ty możesz podsumować. Na plus łatwość rozkładania, Tak. to na pewno. Jedna osoba spokojnie 20 minut rozłoży ten namiot, nie Tak. śpiesząc się. Kolejny plus, ma sporo schowków, ma bardzo dużo miejsca przez jego konstrukcję, inaczej też przyjmuje wiatr, zupełnie inaczej on się zachowuje. Więc ta taka tunelowa konstrukcja jest znacznie lepsza na wieczną pogodę w Anglii. Więcej miejsca to już wspomniałam, bo ten tunel tworzy dodatkowe miejsce, gdzie my się upychamy i tutaj mamy dużo więcej miejsca. Sporo schowków. Ogólnie wychodzi na plus ten namiot. Ogólnie wychodzi na plus. Więcej ma plusów niż minusów. Z minusów, tak jak powiedziałam, sypialnia, ten próg, o który można się zabić. Tak. Może nie zabić, ale mocno poobijać. I to wszystko z minusów, ja myślę. Więc summa summarum, pomimo tego, że widzimy takie negatywy w tym namiocie, to jednak zmieniając na ten namiot, polepszyłyśmy. Tak.
Polepszyłyśmy sobie, udało nam się go kupić w jakiejś tam chyba promocji. On bywa w cenie po sezonie, te poprzednie modele bywały w cenie 250 funtów. My chyba tego kupiłyśmy za około 350, jeśli się nie mylę. Okolice 300. No, te ceny się tak zmieniają, to zależy Tak. od pory roku, więc ceny nie będziemy Wam podawać, sprawdzajcie na bieżąco. Jeżeli chcecie kupić w dobrej cenie, to oczywiście najlepiej go kupić po sezonie. Zdecydowanie, kiedy są wyprzedaże w Blacku, w Decathlonie, tam jest jeszcze jeden, Millets chyba, jeśli chodzi o UK. To chyba wszystko. To nie jest takie, wiecie, review, musicie pamiętać, zanim ktoś napisze komentarz, że czegoś innego się spodziewał w review. To nie jest review takie typowe namiotu, że my kupujemy czy dostajemy namioty i rozkładamy w ogródku i mówimy ma to, ma tamto, nie ma tego, nie ma tamtego i tak dalej. Nie, to jest nasza subiektywna opinia, to po pierwsze. Tak. Po drugie, słuchajcie, my wyjeżdżamy rekreacyjnie pod namioty i to są nasze spostrzeżenia. Mamy konkretne potrzeby, jeśli chodzi Tak. o namiot i wybieramy tylko namioty, które spełniają te potrzeby albo są blisko tego. W związku z tym te namioty, ten poprzedni i ten, one są konstrukcyjnie bardzo blisko siebie, ale mimo wszystko różnią się i dlatego też porównanie z tym Colemanem Midwoodem 4, no bo taki namiot miałyśmy. Tak. Dobrze, to myślę, że wszystko w tym odcinku. Tak jest. Wyszedł pewnie trochę długi, ale Jak zawsze. no trudno. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Jeśli jeździcie na kempingi, jeśli jeździcie na biwaki i jest to Wasze życie, to życzę Wam tylko wspaniałej pogody, tylko udanych wyjazdów. Przede wszystkim sucho, nie musi być super słonecznie, ale sucho, żeby było. Trzymajcie się i widzimy się w następnych filmach. Cześć! Pa!